Witam Was serdecznie. Słuchajcie, trzeba się ogolić. Na głowie porządek zrobiony, na twarzy nie. I zrobimy to wspólnie. Po ostatnim goleniu ciężko to nazwać żyletką. Jeden nawet z kolegów na forum nazwał to trymerem. Eksperymentalną żyletką z Chin. No, wszystko wzrastało beznadziejnie, nierówno, dramat. Po prostu golenie nieudane i to, co na twarzy, to trzeba po prostu to ściąć i zapomnieć. Ale dzisiaj to zrobimy z przyjemnością, z jakością, z efektywnością. A jeżeli tak właśnie ma być, to słuchajcie, zapewni nam to firma, która wie, jak robić maszynki i wie, że na pewno będzie fajnie. Razorok Cyber. Wersja medium, 2 rubinki. Przypominam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, zapraszam na film poświęcony właśnie tej maszynce. Tam wszystko czarno na białym. Co nie zmienia faktu, że tak, logika golenia z Hensona, świetne wykonanie, 95 mm, rączka, futurystyk totalny, także nie wiadomo co to, jak, czemu, ale te wielokąty świetnie się trzymają ręki. Nie każdemu się podobają, ale robią funkcjonalnie robotę. Trumienka, czyli zapożyczenie logiki wizualnej z Hensona pierwszego. Ja nadal nie wiem, czemu ona nie jest czarna, tylko jakaś srebrna, pomieszanie z poplątaniem, ale dobra, Snowy nie może mieć wszystkiego. Co nie zmienia faktu, że na pewno będzie świetnie golić i na pewno da nam świetne golenie i wreszcie wszystko będzie tak, jak być powinno. Do maszynki zza oceanu będzie żyletka zza oceanu, czyli Persona Comfort Coated. Już ładujemy tutaj do niej żyletkę, blaszkę. Nieoklejona, tak jak moja, nieopisana, przepraszam, tak jak moja wersja. Mocno ją wygniemy, bo ta konstrukcja tej głowicy taka jest, że ta żyletka pod niezłym kątem pracuje, ale jak pracuje? Poezja. U mnie na pojedynku wygrała o włos. Przegrała o włos z Hensonem, co nie zmienia faktu, że bardzo dużo ludzi twierdzi, że ona jest na ich twarzy, w ich rękach, z ich preferencjami o krok troszkę lepsza od Hensona i mają też rację, bo to jest świetny sprzęt. Więc każdy wedle własnego uznania, co nie zmienia faktu, że dzisiaj będzie się dobrze golić. Grzejemy sprzęt. Co dzisiaj jeszcze? Ja już mam tu coś przetłuczonego. Takie o. To jaki. Jeżeli jaki, no to jaki. Jaki Professional. Lucky Dice. Tak się nazywa ten właśnie pędzelek. Syntetyk, czyli tak. Włosie syntetyczne Tuxedo. Moim zdaniem świetny balans, jeżeli chodzi o przyjemność z golenia, sztywność, ale przyjemność na twarzy. Czarna góra, przezroczysta dolna część plus szczęśliwa kosteczka. Wiele liter, no taka koncepcja ze strony Jaki. A jeżeli szczęście ma być, bo on na pewno wyrobi dobrze, spełnione, jeżeli chodzi o kwestie miasta, gdzie podobno wszystkie sny się spełniają i nie ma żadnych możliwości niespełnionych i wszystko się da zrobić i w ogóle miasto cudów. Okej. Jeżeli maszynka zza oceanu, też zestaw musi być zza oceanu, a już bardziej zaakcentować się, że nie może. Skąd jest ten zestaw? Wallico, New York. Bardziej się nie da. Po prostu. Ameryka w pełnej krasie. Wallico, New York dzisiaj gra pierwsze skrzypce. Słuchajcie, nigdy nie miałem przyjemności tak po prostu. Czasem jakaś próbka albo coś i tak różnie miałem szczęście z tymi próbkami. Tu wydaje mi się, jak już jest zestaw, jak już jest mydło, jak nie miało kontaktu z wodą, no to już będzie większy taki odpowiednik. Co tu mamy? Grafika nam pokazuje Nowy Jork. Czy poranek, czy wieczór. Słońce jeszcze w odwrocie. Ale piękna panorama Nowego Jorku. Z tyłu co widzimy? 114 gramów. Tak, 114 gramów, nie milimetrów. Mililitrów, przepraszam. Więc tutaj mamy inną nomenklaturę, jeżeli chodzi o wielkość tego, co tu w środku. Jeżeli chodzi o skład. Nie wege. Żadne wege. Ze Stanów ten banan pokazuje tallow. I to dobre tallow, wydaje mi się, bo w 2 różnych postaciach. To jest pierwsza rzecz. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o zwierzęce kwestie. Mamy mleko ośle.
Miło. Mamy mleko bawole. Miło. Mamy lanolinę. Super. Mamy masło shea. Mamy masło z kakao. Mamy masło z kokum. Mamy dużo ciekawych, naprawdę ciekawych rzeczy. Czy to wszystko zagra i czy to wszystko zrobi nam fenomenalną pianę, a przy okazji właściwości na twarzy i dobre golenie? Sprawdźmy razem. Słuchajcie, odstawiamy to, a ogólnie jeszcze zestawik ten mamy możliwość testowania dzięki koledze, tak, Marcinowi. Wiecie dobrze z mojego kanału, że mam szczęście do Marcinów, darczyńców. Marcin Donie Delarko, czyli nick z jedynego forum o tradycyjnym goleniu w Polsce czynnego i właśnie ten Marcin tam jest rozpoznawalny i nam podrzucił bardzo ciekawy zestaw. Chcę znać moją opinię. Sprawdźmy, co Wally Coe ze Snowim ma do wspólnego dogadania się lub nie. Słuchajcie, to mamy, sprzęt się grzeje, lecimy. Lucky Dice. Jaki 26. Słuszny rozmiar, ale co tam? Ja zawsze, absolutnie krop dla jasności. Jasny, miękki krop. Ja zawsze lubię syntetyka brać do mydeł, których nie znam. Czemu? Oczywiście mówimy o mydłach takich miękkich, wyrabionych w miseczce. Bo syntetyk da mi odpowiedź. Syntetyk, włosie naturalne troszkę czasem moim zdaniem potrafi przykaprysić, a syntetyk jest wół roboczy po prostu. A jeżeli chodzi o jaki i tuxedo, to nie ma problemu żadnego. Także to jest pierwsza rzecz. Zapach delikatny. I właśnie, co do zapachu, bo to pomyliliśmy. Podobno tu jest kawa z kardamonem. Poszły na spacer, nie wróciły, Snowy nie ma wspólnego, absolutnie nie ma nic wspólnego tutaj żadna kawa kardamon, tak, jasne. Jest tu świeżo, jest słodko, jest ta tonka, piżmo. Podobno jest to drzewo sandałowe, też nie czuję. Ogólnie rzecz biorąc, to jest zapach jeden z tych takich zaawansowanych, czyli na zasadzie takiej pachnie, no pachnie, ładnie pachnie, no ładnie pachnie. O czym? No nie wiem. Tak po prostu. Słuchajcie. Świeży, przyjemny, lekko słodki zapach. Może tak pachnie Nowy Jork o poranku. Pojęcia nie mam. Co nie zmienia faktu, że jest to z tych zaawansowanych, ale przyjemny, neutralny, nie jest duszący, nie jest problematyczny. Jest dobrze. Jest dobrze. Uniwersalna, całoroczna. Ale czuć tą słodkość. To jest jeszcze ten poziom słodkości, który ja akceptuję, bo jak dobrze wiecie, ja nie za bardzo z tymi tam przeróżnymi słodkimi. Łopata i pakujemy wodę. Testujemy ją, jeżeli chodzi o ilość tallow. Wiadomo, mydła tallow lubią wodę, no ale nie każdy toleruje nadwyżkę. Sprawdźmy. Przeładujmy trochę do przesady i sprawdźmy. Wyrabia się szybko i przyjemnie. Na razie zobaczymy. Uwaga! Syntetyk zgubił jeden czarny włos. Linieje skubany. No ale w sumie jesień. Zwierzęta na jesień linieją. Słuchajcie, no właśnie, co do jesieni. Jak tam wam się jesień podoba? Mi się podoba. Ja lubię złotą jesień. Powiem wam szczerze, i nie to, że w październiku się urodziłem, po prostu lubię. Cudne kolory. Najbardziej kolorowy miesiąc w roku to jest październik. Owszem, jeszcze przyjemnie, jeszcze nie ultra zimno, chociaż z tym zimnym nie robi mi to. Jak dowali mrozem minus 15 jest fajnie. Ale jest w sam raz. Ja przede wszystkim nienawidzę upałów. I to jest piękne. W październiku upały. Nie, tu jest wszystko w porządku. Jedyny minus, szybciej się ciemno robi. Także, ale już na końcówce tej złotej jesieni. Winobusz ostatnio dał sobie zrobić ładne zdjęcia. Rzuciłem na sociale. I co? I po 2 dniach nie było ani jednego liścia. Wyrobiłem się. Klon prawie łysy. Drzewka owocowe wszystkie łyse. No powiem szczerze, końcóweczka. Niestety. A później przyjdzie ten piękny, mokry, szary, wietrzny listopad. Co nie zmienia faktu, że cieszmy się tym, co mamy. Ale a propos krótszych dni, powiem wam, praktycznie pięknie, naprawdę tłusto, szybko i ładnie się wyrabia. Praktycznie ostatnio codziennie, z faktu, że szybciej dzień się kończy, mam gościa. Tak, gościa. Powiem wam, od 4 lat gdzieś na mojej ziemi tutaj, gdzie
gdzie mieszkam, zamieszkuje ze mną masa różnych gatunków. Czemu? Bo jestem skrajnie blisko natury. No ale dobra, tej dzikiej, nie zoo. Najbardziej zabawne w tym wszystkim, że jest taki delikwent, od 4 lat mieszka ze mną lis. Piękny, rudy lisek. Co ciekawe, przez pierwszy rok tak mnie obchodził. Incognito. Nie mam mnie, jak go zauważałem czasem, ale jakby co, to mnie tu nie ma. Przez ostatnie 2 lata tak obchodziliśmy się z daleka. I w tym roku się na tyle odważył, słuchajcie, że człowiek sobie siedzi w domu, słyszy, że na werandzie coś się kotłuje. I co ciekawe, nie są to pięknie pachnie, delikatnie stonowanie. Więc to jest informacja kolejna, nie zabija zapachem i już się robi ładnie tłusto, biało i tłusto, to się świeci, jest dobrze. Wracając, kotłuje mi się coś na tarasie, włączam sobie kamerę, bo akurat cały dom i cała ziemia w sumie wysokorozdzielczościowo w nocy też bez problemu. Widzi technologia, wiemy, trzeba korzystać. Co ciekawe, widzę lisa, który bawi się na moim tarasie jak kot z piłeczką, kapciem, kroksem ogrodowym. Podrzuca go sobie, bawi się dobrze, najlepsze. 2-3 minuty akcja i dzida. I tak co wieczór prawie. Powiem szczerze, nagrałem ostatnio, ściągnąłem ten jeden z filmik, wrzuciłem koledze. Kolega mówi do mnie, słuchaj, no ewidentnie, ruda lisica, wilka, który gdzieś tam sam sobie mieszka, kusi ogonem. Ewidentnie. Powiem szczerze, pośmialiśmy się, co nie zmienia faktu, że coś może w tym być. Nie w tym, że ta lisica, ale chociaż nie wiem, czy to lis, czy lisica, ale naprawdę świetna sprawa. Z tego, co widziałem, lisy naprawdę potrafią się bardzo zaprzyjaźnić z ludźmi i oswajać. I wydaje mi się, że ten etap przechodzenia bariery coraz bardziej mamy za sobą. Niedługo będzie przychodzić. Co na obiad, Snowy? Talerzyk nastawiony, tutaj wcinamy mięsko. No, także to tak w formie anegdotki, żartu. Czasami natura potrafi genialnie współgrać z człowiekiem. Wystarczy, że człowiek nie ingeruje, a wszystko samo się pięknie dzieje. Nawet czasami przerasta pewne oczekiwania. Słuchajcie, wracamy do miasta. Koniec z tą naturą, zwierzakami i innymi takimi. Wracamy do Nowego Jorku. I Nowy Jork nam pokazuje tak. Jest pięknie, Marcinie, jest tłusto, jest świecąco, jest pachniąco, ale delikatnie, bez szajby. Popatrzcie, gęsto, jest fajnie. Naprawdę wygląda to dobrze. To, że jaki wyrobił, to nie ma problemu. To jest oczywiste. Słuchajcie. Ścinamy to dziadostwo i będzie dobrze. Będzie dobrze. Czemu? Bo się ogolimy. I to jest najbardziej przyjemne w tym wszystkim. Czekajcie, wezmę tego włocha. Patrzcie. Widzicie? Nie tylko włosy naturalne linieją. Syntetyczne też. Nakładamy tą dobroć. Zobaczymy, co ta piana potrafi. Wyrobić się dosyć łatwo wyrabia. Śnieżno-biała kolorystyka. Tak. Zapach jest z nami cały czas. Nie ewoluuje, nie zmienia się. Po prostu jest taki jak w miseczce. Przyjemny, zaawansowany. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. No. Nie jest to taki ultra smar, ale jest dobrze. Zobaczymy, jaki pościsk daje, bo wiadomo, że pianą, fajnie. Dobrze, że ma dużo dobroci w sobie, super, ale chcemy też się poślizgać na tej skórze. Naprawdę ma być przyjemnie. O. Bawimy się w noski. Dobra, słuchajcie. Ja już chcę się golić i tyle. Ile można z tym futrem wilczym łazić? A przy okazji jestem bardzo ciekaw,
co na skórze zostanie po tym ciekawym eksperymencie. Moim eksperymencie, bo Woliko ma dobrą pozycję na rynku. Z tego co widziałem, ludzie są zadowoleni. Ale ja lubię wiedzieć sam, a nie powtarzać opinii innych. Proste jak drut. Słuchajcie, raz o rok Cyber Medium do roboty z włosem. Jak ja uwielbiam ten moment przyciągania głowicy do skóry. Ma ten efekt. Ma. Tą przyjemność, tą łagodność. Tu nic ci nie gryzie, tu nic cię nie szarpie, tu nic cię nie podrywa. Tutaj nie ma żadnego stresu, jeżeli chodzi o jakiś problem, że za chwilę ci zadrze skórę, że trzeba się skupiać. Zawsze jak sięgam po Hensona albo właśnie Cyberka, to po prostu, czy jak Tyla, to są maszynki, cały czas wszystko funkcjonuje na logice Hensonowato-podobności, ale ewidentnie przyjemne. Po prostu od pierwszego przyłożenia nie martwi się o niczym, że ci skórę zjedzie nic. Nie, po prostu jedziesz na spokojnie. A 3D rączka, tutaj praktycznie można, nie wiem, oleju nalać w rękę, też będzie dobrze. No może wizualnie się komuś nie podobać, ale funkcjonalnością zaszaleli. Po prostu jak budowa cepa. Konstrukcja tej rączki. Ale zaszaleli. Zobaczcie, jak nadwyżka została zabrana. Zobaczcie, jak przyjemnie, bezproblemowo. Za to lubię Cyberka. Za to lubię wszystkie razorki aluminiowe. Pytanie tylko, czy ty lubisz tak lekkie maszynki? Bo on akurat ten ma 39 gramów. Więc jest trochę mało, ale ja lubię aluminiowe maszynki, bo popatrzcie. Bo one mają fajną funkcjonalność. Można je nadawać po prostu swój bieg. Jest dobrze. Patrzcie. Jest ślisk. Jest dobrze. Pozostawia. Nie jest to jakaś ultra kosmiczna tafla, ale naprawdę jest bardzo dobrze. Powiem szczerze, na razie wszystko się zgadza. Na razie wszystko się zgadza, a najbardziej się zgadza przyjemność z tego golenia. To ostatnie golenie to był totalny taki niewypał, ale no czego się nie robi dla widzów? Żebyście wy się nie wbijali na minę, to znowu się z premedytacją wbił na ścianę. A nie na minę. No powiem ci, 26 mm robią różnicę. Znaczy ja się nie boję dużych pędzli. Niektórzy nie lubią dużych pędzli. Naprawdę mi to nie robi problemu. Jest ok. Ale to kwestia gustu. Są na pewno mniejsze, są 24. Ostatnio miałem pytanie pod ostatnim właśnie filmem o pędzle. Małe. Kolega chciał, który brodacz. Też się trzeba podgadać. Można tradycyjnie. Jakiś mały pędzelek. I właśnie mówiłem, Sagrada Familia, właśnie z Tuxedo, ale 22 albo 24 mm. Czy Semouk Torga C5. Mały, fajny, dzikus, wariat. To jest naturalne włosie. Czy Omega, cały arsenał Omegi przecież też jest. Od takich pędzli, tych ProRaso, po takie naprawdę małe, smukłe, ciekawe dziki. I Omega też wie, jak za dobre pieniążki robić. Także jest masa, jest naprawdę masa. W poprzek. Było też pytanie o Simpsonka. Nie gustuję, a nie zamierzam opowiadać że są super, chociaż nie miałem go na twarzy. Bajki to nie tu. Ale zapraszam do Japurka na kanał. On ma Simpsony, chyba ze 2 albo 3. Ma co do powiedzenia, bo ma dużą praktykę i wiedzę, więc bez problemu można tam znaleźć odpowiedź, jeżeli ktoś interesuje się Simpsonkiem. Opinie mają
Bardzo dobre. Ale wiadomo. Co innego słyszeć, co innego wiedzieć. Jedyny minus tej głowicy to jest właśnie ta trójmiękowatość z przesadą lekką. Tutaj Henson ma ewidentną przewagę, jeżeli chodzi o funkcjonalność, że nie wszędzie można dojść. W poprzek już tak, ale jeżeli chodzi o takie ewidentne pod nosem na operowanie, trochę duża, trochę taka, ta trumna nie zawsze jest poręczna, ale to po prostu inaczej głowicę pod innym kątem wsadzamy tutaj, gdzie chcemy ogolić i jest po temacie, prawda? Zobaczcie, to samo płynie, tutaj nie ma żadnego stresu, że coś będzie nie tak, że coś nie zagra, że coś nas przytnie. Totalna, intuicyjna obsługa maszynki. I to w Razorok Cyber jest genialny. Naprawdę. Jest genialny. Świetna maszynka. Dobrze, naprawdę wszystko tu idealnie spasowane i naprawdę za dobrą maszynkę nieduże pieniążki. Tak zwany Henson tańszy. A wcale nie odbiega jakoś od jakości ogolenia. Uszu dzisiaj nie będziemy golić. Słuchajcie, jest dobrze. Tak jak mówię, nie jest to poślizg wybitny, ale jest dobry. Ja bym ocenił to mydełko w skali od 1 do 6, bo ja mam taką skalę, jak dobrze wiecie, jak na mnie oglądacie, na taką dobrą piątkę. Taką piąteczkę. Bez wstydu, naprawdę fajna pozycja. Nie jest świetnie wybitna, nie, ale taka piąteczka. Poślizg jest naprawdę bardzo przyjemny. Zapach kwestia gustu, ja wolę mocniej, ale okej. To jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. Jakość tej piany naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo przyzwoitym, bardzo fajnym poziomie. Także tutaj nie ma się tak w sumie do czego konkretnie przyczepić, chociażbym bardzo chciał. Z tego co widziałem, może cena. Nie każdy się bawi w balans, w który Stirling uskutecznia, jeżeli chodzi o cenę a jakość. Ale naprawdę, jeżeli ktoś jest fanem, chce spróbować, lubi te zapachy, firma godna uwagi. Tak bym nazwał. Zresztą szczerze, podajcie mi chociaż jedno mydło ze Stanów, które jest naprawdę tak totalnie beznadziejne. Tak po całości. Wiedzą, jak robić te mydła zaacowane. Można ich lubić, można nie lubić, ale wiedzą. Podwłos. Słuchajcie, to jest golenie, to jest żyletka, to jest maszynka, tu wszystko się zgadza. Genialny poziom łagodności. Ostatnio trochę mieliśmy tych maszynek takich zdecydowanych, więc jak dobrze wrócić do maszynek, przy których nie trzeba za dużo się skupiać, uważać, zastanawiać, ugryzie, nie ugryzie, będzie skutecznie, będzie nieskutecznie. Ten Razorok ma to do siebie, że nie musisz myśleć, po prostu golisz się dla przyjemności. Jesień ogólnie jest taka, to jest takie przesilenia i to ciemne i tak dalej. Tutaj na spokojnie, golisz się, zakładasz, bierzesz cyberkę, lecisz, jest wszystko idealnie. Ta maszynka ci daje w gratisie. Się będzie droczył taki jeden. Nie, dzisiaj nie. Odpuścił. Wiedział, z góry przegrana bitwa. Co się będzie napinał? Szczerbaty na suchary, nie?
szczerze, w ostatnim goleniu to jest fenomen jakiś. Fenomen. Lecimy w dół, tak troszkę, żeby skórę wkurzyć, ale żeby była gładź taka naprawdę przyjemna. Skoro mamy sprzęt, który nam to umożliwia, to czemu nie korzystać, nie? Słuchajcie, koniec. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Zimna woda, przypominam, dla nowych adeptów. Zimna, lodowata, chłodna, bardzo chłodna, źródlana, byle zimna. Dzisiaj Aun na pewno nie będzie potrzebny. Moja skóra doznała szoku, słuchajcie. Ostatnio tylko ostro agresja i te sprawy, skuteczność. A tu położyliśmy na twarz takiego razoroko cyberka i co? I mamy skuteczność. Tylko agresja dziś się zgubiła po drodze. O jeny. Powiem wam, gładź, szkło. Tutaj jak zwykle jama Snowiego podżuchwowa, wklęsnota totalna, jakieś małe mikrozdrowaśki, ale efekt do golenia jest genialny. Po prostu pływamy. Ale pływamy też dlatego, że Wallico New York, powiem szczerze, zdała egzamin. Naprawdę, powiem szczerze, bardzo dobre mydełko. Nie świetne, bardzo dobre. Tu się wszystko zgadza. I te mleko ośle, i te bawole. Coś tu zagrało. Talo w dwóch postaciach. Pięknie. No naprawdę. Wiedzą, jak mydła robić. O, rubinek. Jak zwykle. Dla jasności. Nie cięta skóra. Rubinek. Nic to. Słuchajcie. Lecimy, wycieramy i sprawdzamy, co Gin w butelce ma ciekawego. Nowy Jork. Ta sama grafika. Praktycznie identyczna. Co tu mamy? 118 ml w buteleczce okrągłej, aptecznej, ściemnianej. I zobaczymy, co ciekawego w trawie piszczy. Alkohol. Oj, piszczy. I zapach całkowicie inny niż mydło. Producent twierdził, że tam jest podobnie, a ja twierdzę, że nie. Jest słodko. Naprawdę teraz jest słodko. Już nie jest tak jak ostatnio. I z mydła. Nie. Jest słodko. Podbicie słodyczy ewidentnie wzrosło. Ta świeżość, która była w mydle, w tle ze słodyczą, całkowicie została zdmuchnięta. I znowu zaawansowany, słodki, taki buchnięcie zapach. Co ciekawe, to już schnie, więc to jest aftershave z tych takich bardzo suchych, szybko wchłaniających się. Rubinki już podrażnione, zdenerwowane. Co nie zmienia faktu, że zobaczcie, szyja pięknie, wszystko tu się zgadza, twarz genialna, absolutnie genialny goleń. Jednym słowem, tak, jest słodko. Nie do końca moja nuta, bo wiecie, że ja z tą słodkością to tak... Ale nie jest źle, nie jest to przytłaczające, nie ma tu dramatu, naprawdę. I aftershave, którego już nie ma, on już się wchłonął, tu już jest sucho. Było, znikło, także to jest taki ekspresik normalnie. Wallico Nowy Jork. Świetny zestaw, bardzo przyjemny, lekki chyba mentol tu jest. Chyba jest, coś czuję. Tak, jest. Delikatne mryganie mentolu, bez szajby, ale jest. Jest ta słodycz, jest dobrze. Mydełko, bardzo przyjemne, fajne właściwości, ciekawa piana, zapach kwestia gustu. Aftershave, szybko odparowujący, co nie zmienia faktu. Tak, to właśnie o to chodzi, że tu nie ma co próbkować, po prostu trzeba wziąć zestaw, sprawdzić od początku do końca i wtedy masz opinię na temat, czy tam wszystko się zgadza, czy coś się zgadza, czy jak na ostatniej żyletce nic się nie zgadza. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze golenie. Bardzo przyjemny efekt i dla takich goleń warto uprawiać i praktykować, i celebrować, i cieszyć się tradycyjnym goleniem. I takich goleń właśnie Wam życzę, jak moje dzisiejsze.
A co na następnym goleniu? Wchodzimy w kolejną świetną maszynkę, odkrywamy sprzęt, odkrywamy różne możliwości i weryfikujemy, czy będzie dobrze, czy nie będzie. Już niedługo na następnym filmie. Do zobaczenia. Miłego popołudnia. Cześć.